Górki Zachodnie i okolice Wisły Śmiałej to miejsca, które skrywają więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Dawne fortyfikacje czy niedoszłe schrony dla okrętów podwodnych wciąż przypominają o burzliwych czasach. Dzień dobry wieczór, ja jestem Rafał Jan Krause, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. I zapraszamy Was do tajemnic związanych z Górkami Zachodnimi. Najwyższym wzniesieniem nie tylko Górek Zachodnich, ale i całej wyspy Stogi jest Góra Źródlana. Dziś liczy ponad 22 metry nad poziomem morza. To zalesiona wydma nadmorska, która swoją dawną, znacznie wyższą kulminacją górowała nad okolicą i dała nazwę rybackiej wsi Górki, znanej w średniowiecznych dokumentach jako Villa Gorca. Do 1945 roku Górę Źródlaną nazywano Kelberg. Jej miano wiązało się z lokalną legendą, bo z geologicznego punktu widzenia żadne źródło nigdy z niej nie wypływało. Obecnie wzniesienie chronione jest jako użytek ekologiczny o nazwie Góra Źródlana. Od 2008 roku prowadzi przez jej szczyt czerwony szlak turystyczny nadmorskich fortyfikacji Gdańska, którego przyjemność mam być autorem. Ale Góra Źródlana kryje jeszcze ciekawszą, mało znaną historię. Na przełomie XIX i XX wieku armia pruska planowała wybudować tu potężny żelbetowy fort artyleryjski. Miał on kontrolować newralgiczny węzeł komunikacji wodnej, ujście Wisły Śmiałej, spory odcinek Martwej Wisły i podejście do miasta od strony Żuław Gdańskich. Budowla była elementem szerszego planu z przełomu XIX i XX wieku fortyfikowania miasta przez budowę sieci artyleryjskich fortów głównych i pomocniczych wokół Gdańska. Widać to wyraźnie na niemieckiej mapie topograficznej z tego okresu, z zaznaczonymi obiektami po okręgu od brzegu Morza w Jelitkowie do ujścia Wisły i fortu na Górze Źródlanej. Projekt tzw. Werku nr 5 jest datowany na rok 1898 i zakładał wybudowanie dwukondygnacyjnego, potężnego obiektu artyleryjskiego z ukrytymi w wieżach pancernych działami 240 mm oraz 4 kopułami obserwacyjnymi i 5 stanowiskami broni maszynowej. Cały teren wokół fortu planowano zabezpieczyć zaporami z drutu kolczastego. Fort posiadałby podziemny system komunikacji oraz zaplecze magazynowo-socjalne wraz z węzłem łączności, a także własne ujęcie wody poprzez studnię głębinową. W przypadku zrealizowania tego projektu rzeczywiście z Góry Źródlanej popłynęłaby nie tylko woda, ale i ogień. Na początku XX wieku Gdańsk wraz z portem w ocenie cesarskiego sztabu generalnego nie był zagrożony od strony lądu, lecz właśnie od strony morza. Dlatego zmieniono koncepcję i zbudowano kilka baterii artylerii nabrzeżnej wzdłuż wyspy Stogi. Na Górze Źródlanej powstało jedynie umocnione stanowisko obserwacyjne dla jednej z nich – baterii wydmowej. Przez wiele dekad powtarzano przekaz, że Górki Zachodnie były częścią Górek Wschodnich, dawny Neufar, a kataklizm wiślany z 1840 roku podzielił osadę na dwie części. Jednak w rzeczywistości nie znajduje to potwierdzenia w żadnych źródłach kartograficznych ani przed, ani po powstaniu Wisły Śmiałej. Sam jako przewodnik i regionalista wielokrotnie popularyzowałem tę wersję, powtarzając za różnymi opracowaniami krajoznawczymi i turystycznymi. Dopóki nie sięgnąłem do źródeł i nie przyjrzałem się bardzo uważnie. Kataklizm z 1840 roku rzeczywiście zniszczył zachodnią, krańcową część Neufar, 7 zagród stojących tuż nad brzegiem rzeki. Po drugiej stronie nowo utworzonego koryta Wisły Śmiałej nie było jednak żadnych zabudowań Neufar, a jedynie łąki.
Górki Zachodnie powstały i rozwinęły się niezależnie z osady Sandkrug, Sandkarten. położonej w rejonie dzisiejszej ulicy Kutnowskiej nad Martwą Wisłą w kierunku Krakowca. Następnie w XX wieku osada rozszerzyła się o część północną, wzdłuż obecnej ulicy Łowickiej, pod Lasem Wydmowym. Nie było więc nigdy częścią Neufar, czyli dzisiejszych Górek Wschodnich, choć od lat 80. XIX wieku aż do kwietnia 1945 roku oba brzegi Wisły Śmiałej, a więc dzisiejsze Górki Wschodnie i Górki Zachodnie, łączył prom. A zanim opowiemy Ci o reliktach z Górek Zachodnich czy schronie dla ubotów, pamiętaj, że najlepszym wsparciem naszych działań jest udostępnienie tego filmu, jego polubienie, ale nie obrazimy się, jeśli będziesz naszym patronem lub zakupisz nam wirtualną kawę. Dziękujemy i lecimy dalej. Czasami najtrwalszymi świadkami historii nie są ludzie, lecz kamienie. Milczące, granitowe głazy i słupy graniczne, które przetrwały dziesiątki, a nawet setki lat. Niektóre z nich, dziś zapomniane, niszczeją lub są usuwane. Często wykorzystywane do innych celów, tracą swój kontekst historyczny i przestrzenny. Ale są i takie, które przetrwały. Ukryte w trudno dostępnych miejscach, ocalone przez czas, przyrodę i ludzką obojętność. Ten słupek, przy którym dzisiaj stoimy, ma ponad 100 lat. Znajduje się w lesie na Wyspie Portowej, chociaż mi bardziej odpowiada Wyspa Stogi. Najprawdopodobniej rozgraniczał on obszary leśne od terenu administrowanego przez Pruski Urząd Nadzoru Wodnego. Gdzieś pod koniec XIX lub na początku XX wieku został tutaj zlokalizowany. Na jego powierzchni wyrzeźbiono kotwicę. Niezwykły symbol, który mówi więcej niż mogłoby się wydawać. Podobne słupki z kotwicą można było kiedyś spotkać wzdłuż Wisły i Nogatu, a tutaj, na Górkach Zachodnich, zachowało się ich jeszcze kilka. Jedna z tych leśnych kotwic stoi przy leśnej drodze, choć jest lekko uszkodzona. Kolejne, niemal niewidoczne, przetrwały w doskonałym stanie na podmokłych terenach wokół Jeziora Bursztynowego i przy tak zwanych Zielonych Wyspach. To miejsce trudno dostępne, dzikie i piękne, a jednocześnie pełne historii, której symbolem jest m.in. właśnie ta kamienna kotwica. Odkrywcą tej bagiennej kotwicy jest Eugeniusz Duda, mieszkaniec Górek Zachodnich od urodzenia i prawdziwy pasjonat historii, który pokazał mi kiedyś to miejsce. Geniu, powiedz parę słów na temat odkrycia tego granitowego słupka z kotwicą. No, przyznasz, że kotwica w lesie to raczej niezwykły symbol. No niezwykły, faktycznie. O ile ten to jest łatwo dostrzec, bo tu jest droga i można było go łatwo znaleźć, ale tamte słupki wzdłuż Jeziora Bursztynowego to już w zasadzie był przypadek. Dlatego, że tamte tereny z reguły są zalewowe i jest bardzo dużo wody, jest bagno i nie można było spenetrować. Teraz jest taka sytuacja, że te wody troszeczkę opadły, tam zrobiło się sucho, postanowiłem zobaczyć, co się tam znajduje, spenetrować. No i odkryłem Granitowy słupek. Tak jest, ten z kotwiczką. Jest ich ponad 5, udało się znaleźć. Czyli w tej okolicy jest więcej niż jeden, tak? Tak, ponad 5. One się ciągną wzdłuż Martwy do Wisły Śmiałej. Do Zielonych Wysp. Tak jest, do Zielonych Wysp. I trzeba mieć nadzieję, że ta kotwica zostanie także opisana w przewodnikach i opowieściach o tej okolicy. A jeśli nie, to przynajmniej będzie trwałym znakiem historii tego miejsca. Tak jak trwa od dekad, w ciszy i wśród bagien, pilnowana przez łosie, bobry i odwiedzana czasem przez pasjonatów przyrody, którzy odwiedzają dawną zarośniętą drogę z dawnych map, która stała się prawdziwym uroczyskiem. Górki Zachodnie sąsiadują bezpośrednio z jednym z najbardziej niedostępnych i dzikich zakątków nad Zatoką Gdańską. To tu rozciąga się rozległy, zatrzciniony teren przy ujściu Wisły Śmiałej, przedwojenne Grüne Inseln, czyli Zielone Wyspy. Te bagienne rozlewiska objęte są ochroną przyrodniczą i stanowią ostoję rzadkich gatunków fauny i unikalnego krajobrazu. Mało kto wie,
że obecne Górki Zachodnie oddzieliła od Wyspy Sobieszewskiej wielka powódź z 1840 roku, która zmieniła bieg Wisły. Te dzikie rozlewiska to nie tylko raj dla ptaków, ale też miejsca z widocznymi śladami dawnych prób ujarzmienia rzeki. W trzcinowiskach wciąż można znaleźć pozostałości XIX-wiecznych budowli hydrotechnicznych z lat 1884-86, wzniesionych po tej katastrofie, by uregulować nowe rozlewisko śmiałej Wisły. Z biegiem lat większość z nich zniknęła pod piaskiem i mułem. Odkrycie tych niezwykłych reliktów hydrotechnicznych sprzed blisko 150 lat jest ponownie udziałem mieszkańca Górek Zachodnich Eugeniusza Dudy. Geniu, powiedz parę słów na temat tego odkrycia, tych hydrotechnicznych budowli XIX-wiecznych, które regulowały ujście Wisły Śmiałej. Tak naprawdę to te umocnienia znalazłem przez przypadek, bo na mapach dawnych z 1910-1943 widziałem, że tutaj przebiega most. No i tak sobie pomyślałem, że może znajdę pozostałości tego mostu. No i zacząłem szperać, szukać tutaj w tych trzcinach i udało mi się te pozostałości umocnień hydrotechnicznych znaleźć. Akurat była taka dobra sytuacja, bo woda nie była zbyt wysoka, była nisko, można było sobie tam wejść i zobaczyć. One były mocowane, z tego co później widziałem, jakimiś kutymi, dużymi gwoździami, tak? Takimi żelaznymi. Widać, że z tamtego okresu, bo to były gwoździe, które nie były produkowane tak masowo, tylko poprzez kowala wtedy, jak to było robione. Wielkie szuwary wiślane Wyspy Stogi skrywają niejedną tajemnicę. To krajobraz, który mówi szeptem przez muł, wodę i zarośla, że historia pisze się tutaj bez końca. W niemieckich archiwach pośród dokumentów z czasów II wojny światowej można natrafić na niezwykle ciekawe i mało znane wątki dotyczące Gdańska, a konkretnie Wyspy Stogi i rejonów dzisiejszych Zielonych Wysp. Jednym z takich zapomnianych epizodów był tajny projekt Weichsel 1 i Weichsel 2, czyli plan budowy ogromnych żelbetowych schronów ochronnych dla niemieckich okrętów podwodnych na wyspie Ostrów i w okolicach ujścia Wisły Śmiałej. Kiedy pierwszy raz natknąłem się na wzmianki o projekcie Weichsel 2, czyli Wisła 2, nie mogłem uwierzyć, że w tak duży projekt Kriegsmarine, czyli niemieckiej marynarki wojennej, dotyczył tego konkretnego dzikiego miejsca. To nie są legendy, ale prawdziwa historia, którą potwierdzają archiwa z Deutsche Marine Archiv oraz kompleksowe opracowanie historyka doktora Zonke Neizela. Wszystko zaczęło się 14 grudnia 1942 roku. Wtedy firma Dückerhoff und Wiedmann z Wiesbaden otrzymała zlecenie na budowę nawodnego schronu dla remontu i postoju ubotów popularnego typu 7. Miał on powstać najprawdopodobniej na wyspie Ostrów. To właśnie stocznie gdańskie miały już wówczas długą tradycję budowy okrętów podwodnych. Warto wiedzieć, że pierwszy ubot zwodowano tutaj już w 1905 roku, ostatni jeszcze w początkach marca 1945 roku. Mało kto wie, że w czasie wojny w Gdańsku, poza bardzo dużą produkcją seryjną okrętów podwodnych, stacjonowało kilka szkolnych flotyli ubotów. Ale z zaplecza oraz poligonów w Zatoce Gdańskiej korzystały także okresowo 8., 24. oraz 25. flotyla okrętów podwodnych, a także dodatkowo 18. flotyla z bazą na Helu i 22. flotyla w Gotenhafen. Na terenie stoczni Portu Gdańskiego zaś wybudowano w latach 42-43 4 potężne schrony przeciwlotnicze typu T-750 dla ochrony samych załóg okrętów podwodnych. Były to naziemne obiekty gazoszczelne o kilkumetrowej grubości ścian i stropów żelbetowych. Projektowany schron miał być monumentalną żelbetową budowlą obejmującą hale wodne o długości 110 metrów i szerokości 17,5 metra każda. Towarzyszyły im pomosty warsztatowe o szerokości 20 metrów oraz wielokondygnacyjna część techniczna o powierzchni 3000 m2. Całość zaplanowano jako konstrukcję samowystarczalną i odporną na bombardowanie ze stropem o grubości ponad 7 metrów. Ale to nie wszystko. Równolegle planowano budowę drugiego, nieco mniejszego obiektu, Weichsel 2, w oddaleniu od Portu Gdańskiego na wschód, właśnie tutaj, przy ujściu Śmiałej Wisły.
Wiosną 1943 roku wykonano tu pierwsze pomiary i badania gruntu. Wykonano również dokumentację projektową schronu. Lokalizacja nie była przypadkowa. Sprzyjały jej warunki hydrograficzne, a dodatkowo zabezpieczenie miały stanowić baterie przeciwlotnicze zlokalizowane w okolicy. Planowano nawet rozbudowę toru wodnego i wzmocnienie obrony przeciwlotniczej na sąsiedniej wyspie Sobieszewskiej. Dziś nie ma tu potężnych schronów dla ubotów, a zamiast nich dzika przyroda. W 2011 roku ten obszar objęto ochroną Natura 2000 jako użytek ekologiczny pod nazwą Zielone Wyspy. I to by było na tyle. Jeszcze raz zapraszamy do polubienia filmu i jego udostępnienia. Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.